Cześć, witam Cię serdecznie. Jak szybciej nauczyć się śpiewać? Dobry research nie jest zły, a Ty jesteś tutaj, bo jesteś w jego trakcie i prawdopodobnie poszukujesz informacji o śpiewie, jak powinno się go uczyć i jak ogarnąć to w miarę szybko. W internecie odnajdziesz ogrom informacji, prezentujących różne szkoły, różne poglądy i filozofie, ale chcąc rozumieć i ogarnąć esencję tego, o co chodzi w śpiewie, jesteś w dobrym miejscu. Jeśli dotrwasz do końca tego nagrania, obiecuję Ci, dowiesz się, jak szybciej nauczyć się śpiewu. Poznasz kilka generalnych zasad, które sprawią, że nauczysz się śpiewać dobrze, czyli zdrowo. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem nauczycielem śpiewu, trenerem wokalnym z wieloletnim doświadczeniem w kraju i za granicą, wokalistą, śpiewakiem operowym i serdecznie witam Cię na kanale Voice Art, w ramach którego będę dzielił się z Tobą tym, co wokalnie warte. Zanim zdradzę Ci, jak nauczyć się śpiewu szybciej, bo jest taka metoda, chciałbym umożliwić Ci zrozumienie, czym jest głos i co jest niezbędne do jego powstania. Prawa fizyki są bezwzględne. Do zaistnienia dźwięku potrzebny jest instrument i energia, która spowoduje, że generator dźwięku zadziała. W tym przypadku instrumentem jest pianino, a energia przekazywana jest do klawiszy przez dłoń. W naszym przypadku instrumentem jest całe nasze ciało. W uproszczeniu można wyodrębnić dwie główne części. Pierwsza to część głosotwórcza, z generatorem głosu w postaci strun głosowych, znajdujących się tutaj, w krtani. To ona odpowiada za wydobycie dźwięku. Druga to część motoryczna, stanowiąca system napędzający głos i pozwalająca w sposób kontrolowany dozować energię, czyli powietrze, zarządzać nim i wydobywać głos. Świadomie i z premedytacją użyłem słowa uwolnienia, bo głos, jego potencjał podczas nauki śpiewu jest uwalniany, a nie w sztuczny sposób dorabiany. Ani chrząstek, ani dodatkowej pary strun i mięśni nie da się tam w środku dokleić. Nasz instrument i nasze ciało możemy tylko wyzwolić z ograniczeń i w pewnym stopniu usprawnić i zaadaptować. Na głos poza mięśniami i siłą woli, czyli pracą sterowaną na poziomie kory mózgowej, wpływa również nasza psychika. Różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystko to działa na nas i wpływa na nasze ciało i głos. Musisz sobie uzmysłowić, że instrument, który posiadasz, jest jedyny w swoim rodzaju. Posiada szereg cech i właściwości, które czynią go niezwykłym i niepowtarzalnym w stosunku do instrumentów, które posiadają inni ludzie. Co za tym idzie, praktyki i ćwiczenia, które będą służyły Tobie i Twojemu warsztatowi, nie zawsze mogą 1 do 1 sprawdzić się w przypadku innych osób. W zależności od punktu, z którego zaczynasz, czy też etapu, na którym jesteś, Twój proces nauki może wyglądać inaczej. Jeden startuje z poziomu głosów naturalnie doskonałych, jak na przykład Whitney Houston, Freddie Mercury, Mirella Freni czy Luciano Pavarotti. Drugi z pozycji, w której najpierw musi skoordynować mięśnie z uchem i na przykład nauczyć się zwyczajnie śpiewać czysto, bądź wypracować inne niezbędne elementy do dalszej nauki. Właściwości te wynikają z proporcji i budowy fizycznej, którą z natury posiadamy. Ale nie obawiaj się. Śpiewanie nie jest takie trudne i w dużej mierze jest bardzo intuicyjne. Wymaga tylko zrozumienia pewnych mechanizmów, którymi już dysponujemy i zaadaptowania ich tak, aby pozytywnie wpływały na nasz głos i stały się powtarzalne. Tą powtarzalność i jej konsekwencje możemy porównać do budowy. Budowy na przykład sali koncertowej. Zawsze zaczynamy od podstawy, którą jest zrozumienie koncepcji, zaprojektowanie i inżynieryjne zaplanowanie tego, co mamy zrobić. A kolejno przez konsekwentną, metodyczną pracę, trzymając się ustalonych założeń, budujemy krok po kroku fundament, kolejne piętra, dach i wykańczamy. Tutaj warto wykorzystać tę analogię, bo nikt nie urządza domu czy mieszkania przed jego fizycznym odebraniem czy wybudowaniem. Nawet ten element jest najpierw planowany i projektowany. Niepowtarzalność naszego instrumentu niesie za sobą również pewne konsekwencje, wynikające z jego właściwości. To trochę jak z pojazdami kołowymi. Weźmy na przykład traktor i samochód wyścigowy Lamborghini Diablo. Mimo że oba pojazdy posiadają silnik, 4 koła i zasilane są benzyną, ich możliwości na drodze i w terenie zupełnie się różnią. Radzą sobie zupełnie inaczej z podobnymi warunkami, posiadają właściwości, które w pewnych warunkach czynią je unikalnymi, w innych mniej. Podobnie będzie w przypadku różnych instrumentów. Budowa, barwa, wolumen, kolor, możliwości dynamiczne – wszystko może się różnić nieznacznie bądź znacznie dla poszczególnych grup i podgrup instrumentów. I będą inne dla klawiszowego syntezatora, pianina, fortepianu, klawesynu, szpinetu, inne dla szarpanych gitary, ukulele, bałałajki, banjo, mandoliny, czy smyczkowych skrzypiec, altówki, wiolonczeli czy kontrabasu. Ale po co o tym wszystkim mówię? Otóż
Często ucząc się gry na instrumencie, bezwarunkowo i w sposób prosty akceptujemy to, co zastaliśmy. Nie oczekujemy, że instrument zabrzmi inaczej niż pozwalają mu na to jego właściwości fizyczne i budowa. Ja na przykład, używając mojego instrumentu klawiszowego, nie oczekuję, że zabrzmi on jak instrumenty innych marek. Staram się możliwie najlepiej wypracować umiejętności techniczne, które sprawią, że instrument ten zabrzmi możliwie najpiękniej. Ale sprawa ma się inaczej, kiedy chodzi o głos ludzki. Tutaj notorycznie zdarza się wielki i niekończący się koncert życzeń. Mimo że głos posiada określone właściwości wynikające z budowy naszego ciała i ogółu cech psychofizycznych, my często oczekujemy, że będzie on brzmiał tak jak głos kogoś zupełnie innego, na przykład jak głos naszego ulubionego artysty albo idola. Albo świadomie i sztucznie wytwarzamy pewne maniery. Maniery, które w naszym mniemaniu sprawią, że będziemy bardziej charakterystyczni i rozpoznawalni. Wyróżnimy się z tłumu. Tak to nie działa. Często ucząc ludzi, zwłaszcza początkujących, spotykam się z sytuacją, kiedy uczeń w obrębie jednego śpiewanego utworu chciałby w części pierwszej zabrzmieć jak artysta A, w części drugiej jak artysta B, w części trzeciej jak artysta C. Oczywiście po raz kolejny ignorując, że to on musi mieć to coś, co wynika z jego budowy i tkwi w nim samym. To fantastycznie, że mamy swoich idoli i wzorujemy się na kimś. Fantastycznie, że identyfikujemy się z takimi ludźmi, natomiast zapominamy o fakcie, że nasz głos i my sami jesteśmy jedynie w swoim rodzaju i niepowtarzalni w swojej naturze. To właściwości wynikające z budowy naszego instrumentu, jak również naszej psychofizyki determinują to, jak daleko możemy dojść i jak bardzo możemy uczynić nasz głos wyjątkowym. To one sprawiają, że możemy dążyć i dojść do wyższego celu niż nawet ten, który sobie na wstępie zakładaliśmy. Wybitny pedagog śpiewu, z którym miałem przyjemność zacząć moją podróż wokalną, wielokrotnie powtarzała: szanuj swój głos, a on odda Ci wielokrotność szacunku i uważności, którą mu ofiarowałeś. Miejmy wzorce i próbujmy z nich czerpać, ale uświadommy sobie również, że te wzorce to inna budowa ciała i właściwości instrumentu, a to, co jest najcenniejsze i niepowtarzalne, mamy właśnie we własnym ciele i we własnym gardle. Niezależnie od płci, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, głos w sposób prosty można sklasyfikować jako głos wysoki, średni lub niski. Oznacza to dla nas, że każdy dysponuje wachlarzem skali głosu, w której rozpiętości jest w stanie poruszać się w obrębie danego utworu. Ale skala głosu nie jest jedyną właściwością, którą głos posiada. Głos to również brzmienie, czyli kolor, zwany również tembrem, jest indywidualny dla osobnika. Wolumen, czyli jego głośność, możliwości motoryczne, czyli to, jak szybko jesteśmy w stanie tym głosem operować, umiejętności dynamizacji, czyli tego, jak przechodzimy z dynamiki piano, czyli cicho, do dynamiki forte, czyli głośno i odwrotnie, jak również szereg innych właściwości. Oczywiście każdy głos ma również swoje ograniczenia, ale ze względu na plastyczność naszego ciała i zdolności adaptacyjne naszego mózgu, wiele elementów możemy w większym bądź mniejszym stopniu wypracować. Wszystko to zależy jednak od nakładu pracy, który możemy włożyć i czasu, który poświęcimy tym czynnościom. A teraz, zgodnie z obietnicą, jak szybciej nauczyć się śpiewać? Po pierwsze, pracuj metodycznie. Zacznij szanować siebie, swój głos i czas. I bądź czuły tak dla siebie, jak i swojego instrumentu. Cierpliwość, mimo że cicha, jest Twoim największym przyjacielem, a konsekwentna, metodyczna praca, mimo że niejednokrotnie żmudna i nudna, z pewnością doprowadzi Cię do celu szybciej i sprawi, że będzie on trwalszy. Eksplorując swój głos, pamiętaj, że masz go używać, a nie zużywać. Każda forma ekstremum jest czymś, co może, chociaż nie musi, negatywnie wpłynąć na stan i kondycję Twojego gardła. Także dobrze, jeśli na początku przede wszystkim opanujesz podstawę, czyli neutralne i zdrowe śpiewanie, a dopiero potem zainteresujesz się i zaczniesz używać jakichkolwiek sobie wymarzysz efektów wokalnych czy środków wyrazu. Zdrowe śpiewanie to takie, w następstwie którego nie masz żadnych dysfunkcji ani zakłóceń głosu, typu zużycie, chrypka, pieczenie gardła bądź ból gardła. To takie, podczas którego nie czujesz, że śpiewasz. Wysokości naturalne dla Twojego głosu wychodzą Ci lekko i bez problemu jesteś w stanie długo wytrzymać na danej nucie, tak wysokiej, jak i niskiej. Po drugie, zaakceptuj, że każdy dzień jest inny. Odnoś się z troską i bądź cierpliwy tak dla siebie, jak i swojego instrumentu. Zrozum, że głos jest najwrażliwszym spośród instrumentów istniejących na świecie, a jego forma i stan zależna jest od wielu czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, czy nawet to, w jakiej szerokości geograficznej się w danym momencie znajdujemy. Czynników wewnętrznych, jak ogólny stan zdrowia, najedzenia bądź przejedzenia, nawodnienia, odwodnienia, wyspania czy niewyspania.
Poza czynnikami fizycznymi, jak żaden inny instrument podatny jest na stan naszej psychiki, nastrój, humor, nastawienie do świata czy otoczenia. Określone sytuacje bezapelacyjnie wpływają pozytywnie bądź negatywnie na naszą psychikę i na nasze ciało. Dzieje się to przez naszą wrażliwość. Gospodarka hormonalna wpływa na nas oraz poziom napięcia i rozluźnienia mięśni, a te bezpośrednio i pośrednio biorą udział w śpiewie. Po trzecie, śpiewaj inteligentnie, czyli świadomie. Codziennie podchodź do swojego instrumentu ze zrozumieniem i studiuj zależności, które wynikają z jego prawidłowego i nieprawidłowego działania. Szukaj łańcuchów przyczynowo-skutkowych, ale równocześnie zrozum, że często skutek jest tylko echem działania innych elementów, położonych gdzieś dalej od miejsca, w którym efekt jest obserwowalny. Powtarzaj rzeczy, które Ci służą i odrzucaj te, które negatywnie wpływają na Twój warsztat. Obserwuj się i nagrywaj, by mieć realny odbiór tego, co według Ciebie jest dobre, a co złe. Po czwarte, przede wszystkim przestań się spieszyć i zrozum, że im szybciej zwolnisz, tym szybciej bezpiecznie dojdziesz do końca tej drogi bez konieczności zawracania z niej. Mosty prowizoryczne zawsze są prowizoryczne, a drogi na skróty czasami wyprowadzają nas na manowce. Podsumowując, dzisiaj poznałeś 4 generalne zasady, które pozwolą Ci wypracować odpowiednie podejście do nauki śpiewu lub treningu wokalnego i dają ogólny zarys tego, jak powinna wyglądać praca prowadząca do zdrowego i satysfakcjonującego efektu wokalnego. Jeśli tematyka była dla Ciebie interesująca, subskrybuj kanał, polub filmik, jeśli Ci się spodobał lub czegoś nauczył i pozostaw komentarz, jeśli masz jakieś pytania. Ostatnie będą dla mnie inspiracją do powstawania nowych materiałów dotyczących śpiewu. W najbliższych odcinkach pragnę podzielić się z Tobą tematem świadomości wokalnej, słuchu muzycznego i oddechu wokalnego oraz innych zagadnień z nimi związanych. Dlatego zachęcam Cię do dalszego śledzenia i subskrybowania. Do zobaczenia.